Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab i chodząc ulicami miasta pomyślałem, że warto by było, pomimo że jest już dosyć ciepło, nagrać odcinek o przeglądzie opon letnich w najbardziej popularnym rozmiarze 205×55/16, ale opon budżetowych. Zauważyłem, że spora część kierowców dalej została jeszcze na oponach zimowych, więc być może dzisiejszy odcinek pomoże Wam wybrać odpowiednie opony do Waszych zastosowań. To dzisiaj będzie 10 opon w budżecie do 1150 zł za komplet, opony o zupełnie różnych charakterach i opony, które już na tym kanale również bywały. Więc jeżeli któraś z opon zainteresuje Was szczególnie, to sprawdźcie, czy w przeszłości film pełnometrażowy dotyczący danej opony się nie pojawił. Będą oczywiście nowości, będą opony, o których jeszcze nie mówiłem, więc nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Moi drodzy, zaczynamy od opony, której jeszcze na tym kanale nie było. Jest to chińska opona Diamondback DH201. Opona, która jest o aż 65 zł tańsza niż kolejna opona, którą będę prezentował. No właśnie, co możemy powiedzieć o chińskiej oponie? Ta opona, jeżeli chodzi o aspekty wizualne, bardzo mi przypomina Continentala Premium Contact 6. Wydaje mi się, że on był pewną inspiracją. Dosyć masywne klocki bieżnika po stronie zewnętrznej, 3 szerokie kanały, które mają za zadanie odprowadzać wodę. Słaba etykieta, natomiast to, co jest bardzo ciekawe na tej oponie, to mamy tutaj oznaczenie M+S, czyli Mud and Snow. Oczywiście nie świadczy to o tym, że jest to opona zimowa, ale to też jest wskazówka dla Was, że te etykiety na oponach, które pochodzą z Dalekiego Wschodu, potrafią być nie do końca rzetelne. Co ciekawe, jest to opona, która jest najcięższa w całym zestawieniu i uwierzcie mi, że te kilogramy, już wielokrotnie mówiłem w moich filmach, mają znaczenie. Większa waga to większa masa nieresorowana, wtedy koło jest takim większym kołem zamachowym. Silnik musi wykonać większą pracę, żeby wprowadzić w ruch, więc z jednej strony oczywiście gorsza dynamika, ale też większe zużycie paliwa. Ciekawa jest mieszanka, która wygląda na taką delikatnie porowatą. Nie jeździłem jeszcze na tych oponach. Jeżeli macie doświadczenie z tymi oponami, to zostawcie w komentarzu. Być może jest to też ciekawy pomysł na odcinek, żeby sprawdzić, jak się jeździ na najtańszych oponach, które możecie kupić z legalnego źródła pochodzenia. A dla kogo jest ta opona? No, ta opona jest przede wszystkim dla osób, które zastanawiają się, czy kupić oponę używaną, ale z niewiadomego pochodzenia, czy lepiej kupić nową, z gwarancją, z paragonem, z fakturą. Wydaje mi się, że zawsze lepiej jest kupić oponę nową niż oponę z niewiadomego pochodzenia. No chyba że znacie historię konkretnej opony, nie wiem, ktoś z Waszych znajomych jeździł i po prostu zmienia rozmiar albo auto, wtedy rzeczywiście opona używana może być niezłym pomysłem, natomiast w każdym innym przypadku uważam, że lepiej kupić oponę nową. Druga pozycja i bardzo mocny zawodnik, jeżeli rozmawiamy o oponach budżetowych. Laufen S-Fit EQ+. Tą oponę już przedstawiałem w moich zestawieniach. Przypomnijmy, że Laufen to jest budżetowa marka Hankooka. Co ciekawe, te opony są produkowane w tych samych fabrykach, na przykład ta jest wyprodukowana na Węgrzech. To świadczy o wysokiej jakości Laufena. A przechodząc do samej opony, to w charakterze ta opona również przypomina opony Hankooka. Sztywna konstrukcja, no i bieżnik, który zdecydowanie ma takie aspiracje sportowe. Mamy tutaj oczywiście asymetryczną rzeźbę bieżnika. Po stronie zewnętrznej z jednej strony masywne żebro, które odpowiada za budowanie trakcji i oczywiście zamknięte klocki. Takie klocki, poza tym, że generują dużo przyczepności na suchej nawierzchni, to również minimalizują głośność. Bo tak jak wiecie z moich filmów, głośność,
czyli ten szum, który dobiega do naszych uszu, to jest powietrze, które ucieka poprzez kanały opony. Jeżeli opona jest zamknięta, to oczywiście będzie generować fajną przyczepność na suchym, ale też będzie cicha. Jeżeli chodzi o aspekty sportowe, to po stronie wewnętrznej mamy tak zwane mostki. One mają za zadanie spinać poszczególne bloczki bieżnika, tak żeby po prostu bieżnik był dużo bardziej sztywny. Jeżeli chodzi o sztywność, to rozmawialiśmy już o ściance bocznej. Jest sztywna, ale warto zwrócić uwagę też na rant ochronny, który w tym rozmiarze nie jest standardem, jeżeli będziecie oglądać kolejne opony z dzisiejszego zestawienia. I na koniec coś, co jest bardzo istotne, czyli niska waga tej opony. Widzicie ją w tym momencie w tabeli. Pamiętajcie, że ta waga, tak jak wspominałem wcześniej, wpływa na nie tylko lepsze przyspieszenie, ale również niższe zużycie paliwa, więc uwierzcie mi, że to jest ważny argument, by zawsze dobierać opony, by były jak najlżejsze. Cormoran Road Performance, opona, której na polskim rynku przedstawiać nie trzeba. Opona, która też ma zupełnie inny charakter niż prezentowany przed chwilą Laufen. Na pierwszy rzut oka bardzo mocno widać 4 rowki obwodowe. Szczególnie te po stronie wewnętrznej są bardzo szerokie. Korespondują one z szerokimi nacięciami. Takie zabiegi mają za zadanie jak najlepiej odprowadzać wodę. Warto dodać, że mieszanka użyta w tej oponie jest bardzo miękka. Oczywiście to, co działa fajnie na mokrej nawierzchni, może powodować szybsze zużycie tej opony. Mamy tutaj dosyć niski bieżnik, tak żeby ta cała konstrukcja była sztywna. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy na mocno ponacinanej oponie z dodatkowo miękką mieszanką pojawiłby się wysoki bieżnik, to po prostu ta opona w momencie, kiedy jest nowa, byłaby nieprecyzyjna. Ale trzeba też dodać, że właśnie takie połączenie, jakie jest tutaj, może doprowadzić po prostu do szybszego zużycia. Więc jest to opona dla osób, które nie robią dużo kilometrów, ale jest to opona, która fajnie sprawdzi się tam, gdzie drogi są gorsze. Myślę, że Mazury, tam gdzie często jeździmy poza asfaltem, to jest teren, gdzie ta opona sprawdzi się bardzo dobrze, ponieważ każdy zjazd na drogę, która jest nieutwardzona, będzie powodował, że mamy większą pewność, jeżeli chodzi o przyczepność, ponieważ te wszystkie nacięcia będą nam generowały dobrą trakcję. Nexen N-Blue HD Plus HD Plus. Nexen jest koreańską marką, która sporą część produkcji właśnie przeniosła do Europy. Miałem okazję zwiedzać fabrykę w Czechach. Jest to fabryka otwarta 3 lata temu, bardzo mocno zautomatyzowana. To, co wyróżnia ten obiekt na tle innych fabryk, które miałem okazję zwiedzać, to przede wszystkim taka bardzo kompaktowa, bardzo zautomatyzowana linia. No ale nie będziemy rozmawiać o fabryce, tylko przejdźmy do opony. Opona, która w nazwie ma HD, HD, czyli Heavy Duty. No i coś w tym może być, ponieważ jest to opona, która ma bardzo wysoki wskaźnik treadwear. Im wyższy, tym oczywiście więcej kilometrów możecie na takiej oponie zrobić. Jest to też opona, która jest bardzo cicha. Myślę, że jest to spowodowane tym, że po stronie wewnętrznej, zewnętrznej mamy klocki bieżnika, które są pozamykane, więc hałas, powietrze, które generuje się pod oponą, nie wydostaje się na zewnątrz do wewnątrz. Oczywiście takie zabiegi mają też na celu z jednej strony generowanie trakcji na suchym asfalcie, ale też wydłużanie żywotności opony. Bardzo ciekawa jest mieszanka użyta w tej oponie. Jeżeli chodzi o twardość, to widzicie w tabeli obok. Natomiast przypomina w dotyku welur. Jest to coś interesującego, coś niespotykanego, ale efektem tego jest to, że ta opona przede wszystkim robi duże ilości kilometrów. Jeżeli chodzi o ściankę boczną, to jest dosyć komfortowa, więc jest to opona dla osób, które dużo jeżdżą, nie potrzebują takiego bardzo precyzyjnego feelingu na kierownicy, po prostu potrzebują
pewnej opony, na której zrobią dużo kilometrów, no i w atrakcyjnej cenie. Kolejna opona, która jest właściwie stałym punktem naszych przeglądów, jest to Dębica Presto HP2. Opona, którą już widzieliście na tym kanale w różnych rozmiarach. Co ciekawe, w tym rozmiarze 205×55/16 jest delikatnie inaczej zbudowana niż w 225/45/17. Tam ścianka boczna była bardzo sztywna, był rant ochronny. Tutaj jest to bardziej taka komfortowa konstrukcja. Natomiast rzeźba bieżnika oczywiście jest taka sama i tutaj ten delikatnie sportowy charakter zdecydowanie widać. Przede wszystkim mamy masywne klocki po stronie zewnętrznej, masywne 3 żebra, które nie są mocno ponacinane. One mają takie delikatne lamele, chodzi oczywiście o mikrodrenaż wody, natomiast nie są mocno ponacinane, więc z jednej strony precyzja na kierownicy, ale z drugiej też wysokie przebiegi. To, co jest interesujące, to to, że jest tutaj użyta dosyć twarda mieszanka. Wiem z własnej opinii oraz z opinii moich widzów, że ta mieszanka fajnie działa w letnie, ciepłe dni, natomiast z delikatną uwagą trzeba podchodzić do tej opony, jeżeli zaczynamy w niskiej temperaturze, ponieważ ta opona może się wtedy delikatnie ślizgać. Na koniec warto by było odpowiedzieć na pytanie, dla kogo jest to opona. Przede wszystkim jest to opona dla osób, które poszukują budżetowej propozycji, która zrobi dużo kilometrów i będzie nastawiona szczególnie na jazdę po suchym, wysokiej temperaturze. Kolejna opona, której w moim zestawieniu jeszcze nie było. Kelly HP. Warto by było powiedzieć w ogóle, skąd się wzięła marka Kelly i do kogo w tym momencie należy. Kelly, ja bym porównał trochę do historii marki Firestone. Kelly to jest oczywiście amerykańska marka, która w roku 1990 została wykupiona przez Goodyeara. Skoro już wiemy, już znamy historię, to warto przejść do samej opony. Przede wszystkim mamy tutaj bardzo dobrą wagę. Wiecie już, że waga to nie tylko dobre prowadzenie, nie tylko dobre osiągi, ale też niskie zużycie paliwa. Jest to oczywiście opona asymetryczna, chociaż na pierwszy rzut oka tego nie widać. Mamy 4 kanały obwodowe, które mają za zadanie odprowadzać wodę. Natomiast to, co jest interesujące, to jest nacięcie, którego zadaniem jest blokowanie poszczególnych klocków bieżnika. Dzięki temu opona jest bardzo sztywna. To, co jest interesujące, to to, że klocki po stronie zewnętrznej są mocniej ponacinane niż po wewnętrznej. Zazwyczaj u innych producentów jest odwrotnie. Jest to oczywiście opona, która nie jest nastawiona na szybszą jazdę. To widać po tym bieżniku. Zazwyczaj opony takie w charakterze bardziej sportowe właśnie tą stronę zewnętrzną mają mniej ponacinaną. Dzięki temu opona po prostu jest bardziej sztywna, więcej trakcji jest w stanie wygenerować na suchym. Taka konstrukcja lepiej natomiast poradzi sobie na mokrym. Kolejna propozycja i zupełnie inny charakter opony. Barum Bravuris 5 HM. Zimą tego roku nagrywaliśmy z Maćkiem materiał odnośnie marki Barum i modelu Polaris 5. Zapraszam do tego materiału, bo tam możecie poznać historię marki Barum i stałe punkty, które dla tej marki są bardzo istotne. Opony Barum zawsze uchodziły za te najbardziej wytrzymałe. Były to opony, na których zdecydowanie dało się zrobić więcej kilometrów niż na oponach innych producentów. Nie zawsze chodziło o to, by generować maksymalną przyczepność, nie zawsze chodziło o etykietę, ale zawsze chodziło o to, by po prostu na tej oponie zrobić jak najwięcej kilometrów. Ale przejdźmy do samej opony. Zaczniemy od mieszanki, która jest najtwardsza spośród tych zebranych dzisiaj. 76 skali Shora. Mamy tutaj mieszankę z dodatkiem polimerów i tak jak mówiłem wcześniej, chodziło przede wszystkim o to, by
była to mieszanka jak najmniej ścieralna. Dowodem na to jest wskaźnik Treadwear, który w tym przypadku ma aż 420. Uwierzcie mi, to jest bardzo wysoki wynik, jeżeli rozmawiamy o oponach w rozmiarze 205 na 55/16. Było o mieszance, warto powiedzieć o bieżniku. Mamy tutaj 4 kanały obwodowe, natomiast nie jest to opona, która jest mocno ponacinana w poprzek. Jest to opona, która będzie zdecydowanie cicha, bo wszystkie klocki po stronie wewnętrznej, zewnętrznej nie są otwarte, więc powietrze, które będzie podążało kanałami, nie będzie wydostawało się na zewnątrz, czyli nie będzie docierało do naszych uszu. Więc podsumowując, dla kogo jest to propozycja? Przede wszystkim dla osób, które dużo podróżują i chcą, by ich opony były jak najrzadziej wymieniane. Czyli w skrócie docenią tą oponę osoby, które chcą, by interwały wymiany opon były jak najdłuższe. Hankook to koreańska marka, która aspiruje do gamy premium. Oponę Ventus Prime 4 już na moim kanale widzieliście chyba kilkukrotnie. Jest to opona o takim zdecydowanie bardziej sportowym charakterze. Świadczą o tym m.in. klocki bieżnika po stronie zewnętrznej, które są masywne. Takie klocki będą bardzo dobrze generowały trakcję podczas pokonywania zakrętów. Kolejnym ciekawym aspektem są takie wypustki, które znajdziecie na środkowych żebrach, na ściankach bocznych tych właśnie wspomnianych żeber. Ich zadaniem jest rozpraszanie fali dźwiękowej, która pojawia się w kanałach. Dzięki temu ta opona jest bardzo cicha. Widzicie to na etykietce. Na etykiecie znajdziecie też również świetną ocenę A, jeżeli chodzi o trzymanie na mokrej nawierzchni. Oczywiście jest to opona, jak to w Hankooku, bardzo sztywna, wyposażona w rant ochronny, więc na pewno docenią ją osoby, które potrzebują właśnie takiego bardziej sportowego charakteru. A na koniec ciekawostka, bo mamy tutaj bardzo ciekawy wskaźnik Treadwear, czyli wskaźnik zużycia opony, który objawia się kropkami. Jeżeli te kropki nam znikają, to oznacza, że opona po prostu jest zużyta, należy ją wymienić na nową. Kolejna propozycja, którą bardzo dobrze znacie z tego kanału, jest to Kleber Dynaxer HP4. Jest to taka świetna propozycja środka. Nie tylko chodzi o cenę tej opony, ale właśnie o jej właściwości. Jest to opona, która jest bardzo komfortowa za sprawą m.in. bardzo miękkiej ścianki bocznej, ale również samej rzeźby bieżnika, której zadaniem nie jest generowanie maksymalnej przyczepności podczas pokonywania zakrętów, tylko jest to opona, która ma dobrze tłumić nierówności, ma być cicha i generować bardzo dobrą trakcję na mokrym. I tak jest. Ja zazwyczaj tą oponę polecam osobom, które po prostu potrzebują opony komfortowej, opony cichej, opony w trasę i w takich warunkach ta opona sprawdzi się najlepiej. Na koniec warto dodać, że Kleber oczywiście należy do koncernu Michelin, więc możemy spodziewać się tutaj technologii, która była użyta w poprzednich modelach francuskiego koncernu. Firestone Roadhog. I tym razem znowu zaczniemy od historii, chociaż o tym już wspominałem w tym materiale. Oczywiście Firestone należy do japońskiego giganta, czyli do Bridgestone. I mówię o tym nie bez kozery, ponieważ ta opona bardzo podobna jest w charakterze do flagowej Turanzy. Czyli jest to opona, która jest zaprojektowana z myślą o turystyce. Ta opona ma się świetnie sprawdzić podczas pokonywania długich tras, ma być cicha i przede wszystkim energooszczędna. Warte podkreślenia jest to, że jest to opona, która jest blisko 2 kg lżejsza niż najcięższa przedstawiana w dzisiejszym zestawieniu. Uwierzcie mi, że 2 kg to bardzo dużo i nawet taki niedzielny kierowca zdecydowanie jest w stanie to wyczuć nie tylko na kierownicy, ale przede wszystkim przy dystrybutorze. Ale warto by było też parę słów powiedzieć o konstrukcji.
Mamy tutaj dosyć miękką ściankę boczną. Ta ścianka będzie fajnie tłumiła nierówności. Jeżeli chodzi o bieżnik, to jest to oczywiście bieżnik asymetryczny. Bieżnik, który składa się z masywnych klocków w bieżnikach po stronie wewnętrznej i zewnętrznej, 3 żeber w strefie centralnej, które w tym wypadku są ponacinane, więc ta trakcja na mokrej nawierzchni będzie dobra. I jest to opona, którą zdecydowanie, raz jeszcze mogę podkreślić, polecam osobom, które po prostu potrzebują uniwersalnej opony w długie trasy. Polecam. W tym momencie na ekranie widzicie tabelę zbiorczą, gdzie znajdziecie wszystkie dane opon prezentowanych dzisiaj. Pamiętajcie, że wszystkie te opony możecie kupić w sklepie internetowym intercars.pl. Jeżeli któraś z tych konkretnych opon Was zaciekawiła, to zostawcie w komentarzu informację, którą najchętniej byście zobaczyli w dłuższym materiale filmowym. Ja już będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.